Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj mamy 6 grudnia, czyli dzisiaj mamy Mikołaja. I dzisiaj chciałem z Wami się zająć takim troszeczkę innym tematem. Tematem, jak szybko zmienia się nasz świat. Jak wiele często oczekujemy od tego świata, ponieważ za tą całą pogonią, którą mamy cały czas o te różne dobra materialne, bardzo często na moment przypominamy sobie o naszym zdrowiu. I nagle coś sobie przypominamy, a czekaj, tu coś mnie boli, albo czekaj, mam za dużo kilogramów, albo tu mam jakiś problem, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. Wtedy bardzo szybko pomyślimy sobie, a wiesz co, wskoczę gdzieś na internet, zobaczę, co tam na to radzą. Jednak często nie znajdujemy lub znajdujemy taką ilość odpowiedzi, że po prostu zaczynamy się w tym gubić. Więc wpadamy na pomysł, że może po prostu do kogoś napiszemy, kto ma więcej pojęcia na ten temat i zadamy mu krótkie pytanie, co na przykład, nie wiem, na dany tam problem. No i tu zaczyna się całkowicie nasz wielki problem, ponieważ bardzo często nie dostaniemy jakiejkolwiek odpowiedzi od tego kogoś. Po pierwsze, ponieważ nie podaliśmy w ogóle żadnych szczegółów, na przykład czym się odżywiamy, co pijemy, jaki mamy styl życia, co robimy i tak dalej, więc jak ten ktoś może nam teraz wywróżyć po prostu z jednego takiego pytania, co na to, odpowiedź na to wszystko, cokolwiek. No jest to praktycznie, że niemożliwe. Jednak z drugiej strony my się przyzwyczailiśmy wszyscy, bo przecież kiedy idziemy już gdzieś do jakiejś przychodni czy do czegoś, no to po prostu siadamy tam i mówimy, no proszę pana czy proszę panią, mam tu z tym problem. No i praktycznie nie dostajemy żadnej odpowiedzi, tylko szybko nam ktoś napisze, proszę, do widzenia, tyle. I to było wszystko. Nie ma całej reszty, nie ma tego człowieczeństwa, jak mi to powiedział, które kiedyś było, że ktoś tam sobie z kimś porozmawiał jeszcze, że albo czekaj, bo może tu, ale ty czekaj, to tak, bo wiecie, kiedyś były małe wioski, wszyscy się znali. Jeżeli ktoś przychodził z kimś do kogoś, no to ten ktoś już wiedział, aha, czekaj, to jest ten, a on robi tam i tam, dobra, no to ten tego już miał tam jakieś informacje, znali się, nie byłeś tak zwanym numerem. Co dzisiaj bardzo często jest, że jest się numerem i to jest wszędzie, czy to jest w gminach, czy gdzie indziej, czy w przychodniach, czy gdzie indziej, zawsze numerek, cyk, aha, tutaj ty jesteś ten numer, dobra, idziemy, wszystko fajnie, tu jest ten numerek, obsługujemy teraz ten numer. No i na tym się kończy praktycznie wszystko. Bardzo często zdarza się, że to, co dostaniemy, pomoże nam może na chwileczkę, na 5 minut, na parę dni, może na miesiąc, na 2 i nagle problem znowu wraca lub przekształca się w całkiem inny problem i to się wszystko tak po prostu zapętla. Podobnie jest na przykład ze schudnięciem. Też wiele ludzi próbuje schudnąć, wdraża jakieś super cudowne diety, gdzieś tam ktoś obiecał, wypij parę szklanek tego i zobaczysz efekty. No więc próbują, zaczynają, czy cokolwiek innego. No rzeczywiście uda im się na chwileczkę zejść z tej wagi, a za chwilkę znowu wszystko wraca z powrotem tak jak było. Albo czasem jeszcze nawet jest po prostu gorzej, ponieważ przybierzemy jeszcze więcej kilogramów niż przed tym jak zaczynaliśmy to wszystko. Moi drodzy, gdzie leży przyczyna tego wszystkiego? Tu jest właśnie problem, ponieważ nie ma tej przyczyny. Ta przyczyna nie jest tutaj przez nikogo wyszukiwana. Wszyscy szukamy po objawie. Dobra, mamy taki objaw, no to co na to? Ale nie poszukamy tej przyczyny tego objawu, a od tego trzeba zacząć. Bardzo często, powiedział może w 95%, przyczyną jest to, co mamy na talerzu. To chyba już nie muszę nikomu mówić, że to jest właśnie to. Bardzo często spotykam się też z argumentem, ale przecież moja babcia ma 80, 90 czy 100 lat. Wcina wszystko, czy wcina kebaby, czy nie wiadomo co jeszcze. Nic jej nie ma. Tak. Jednak umknął taki mały szczegół w tym wszystkim, przeważnie temu, kto ten komentarz pisze. Zapomniał, że ta babcia, mając 80, 90 czy 100 lat, przeżyła W1 czy W2, gdzie były czasy ogromnego głodu, gdzie ludzie musieli pościć. Tak, pościć podczas postu.
Cały organizm bardzo mocno się oczyszcza. Oczywiście, jeżeli post jest przesadny, za mocny, to będzie to miało oczywiście też i negatywne skutki na organizm, bo na przykład mogą się osłabić kości i tak dalej, mięśnie mogą się wygubić, tego typu rzeczy, więc no, jest to po prostu wtedy niedobre. Ale bardzo często ci ludzie mieli ten czas tych postów, że nie jedli, musieli bardzo mocno oszczędzać. Później były te czasy, wiecie, takie inne czasy, jeszcze tutaj też w Polsce, gdzie pieniądze były, ale nie było co kupić. Miałeś tam określoną ilość kartek na to, miałeś tam na to, miałeś tam na to. Czy był 6 grudnia, a później już i czekałeś na Mikołaja, aż Mikołaj przyjdzie z prezentami, żeby otrzymać swoją ulubioną czekoladę. To był wyrób czekoladopodobny. Pamiętacie jeszcze te czasy? Wyrób czekoladopodobny, który nie był czekoladą, ale no, był czekoladopodobny, smakował podobnie do czekolady i tak dalej, i tak dalej. I to były takie czasy, kiedy się nie przelewało, kiedy ludzie sami robili swoje produkty, sami uprawiali swoje warzywa, hodowali sami sobie swoje mięso, czyli tam zwierzęta na to mięso i tak dalej. Mieli swoje jajka, to praktycznie w każdym domu tak było. Ja sam pamiętam czas, jak u nas były świnie, krowy i tak dalej, kury, kaczki, indyki, strusie nawet były w pewnym momencie. Wszystko to było w domu. Było pole, gdzie się też uprawiało, wszystko, co było potrzebne. To wszystko było. Ja te czasy sam jeszcze pamiętam. Dziś te czasy niestety zanikają. Nawet na wsi, mieszkając na wsi, mało kto jeszcze teraz swoje rzeczy tam gdzieś uprawia. Może jeszcze tam jakieś ziemniaki, jeszcze trochę jakiejś tam pszenicy, czy kukurydzy i tak powoli się na tym kończy. Tam może jakieś parę warzywek i tak dalej. Większość ludzi rezygnuje po prostu z tych upraw, ponieważ no mówi, ale po co mam się męczyć, jak pójdę tam do tego sklepiku z tym logiem i kupię to za, nie wiem, za parę złotych. To mi się nie opłaca się tutaj przy tym męczyć. To jest też bardzo częsty argument, który spotykam. I to się wszystko, moi drodzy, łączy, bo w pewnym momencie był ten tak zwany przewrót. Tutaj też w Polsce głównie. Bo na Zachodzie to już się wcześniej zaczynały te czasy takie dobrobytu. I tu o tym zapominamy, że ci starsi ludzie mają całkiem inną kondycję. Przez to, że pościli, były piątki jeszcze też, kiedy się też nie jadło i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, no to ten czas cały po prostu tutaj był. I w pewnym momencie nastąpił ten przewrót. Wszedł dobrobyt. Teraz my, jako młodsi ludzie, no może ja już się do nich nie zaliczam, do tych super młodych ludzi, ale no załóżmy, że to pokolenie tam za mną jeszcze, które przyszło, oni już są wychowywani teraz całkowicie w tym dobrobycie. Od dzieciństwa mają wszystko. Mają telefony, komputery, tablety, jedzenia potąd, co by sobie nie zażyczyli, to mają. Sklepy pękające w słodyczach, gdzie widzisz dzisiaj te małe dzieci, jak przechodzą obok tych kas i w ogóle wydaje mi się, że przy kasach powinno być to nawet zabronione, żeby tam te słodycze wszystkie leżały. Te takie drobne, gdzie dzieci już sięgają i krzyczą i chcą to na już mieć. To są już czasy dobrobytu. Różnica jest teraz taka, że ci, którzy nie znali tych czasów, którzy dopiero teraz ich to znawają, mają dużo większą odporność, dużo większą tolerancję jeszcze organizmu, ponieważ ich organizm nie jest zapchany tymi wszystkimi konserwatami, tą chemią, tą ilością cukru od samego dziecka. I oni potrafią bez problemu rzeczywiście to zjeść i nic im nie będzie tak szybko. Oczywiście każdy ma swoje granice, każdy ma swój limit. To jest dla każdego coś innego. U jednego może to być, że zje 1000 czekolad i będzie super, a u jednego może być, że zje 20 i już będzie problem. Już zacznie coś domagać. Tak załóżmy, wziąłem przykładowo czekoladę. To może być wszystko co innego, co dzisiaj tak jest napchane konserwantami, cukrem. Wszędzie jest cukier, w musztardzie cukier, wszędzie jest cukier dowalony. I to jest wielki problem w tym wszystkim, ponieważ ci młodzi są już od dziecka teraz w tym wychowywani. Mają wszystko. Ale nie mają znowu tego, co ja jeszcze miałem. Jeszcze za moich czasów, 86 rocznik jestem,
Nie miałem telefonu, nie miałem komputera, ale miałem co? Miałem rower, miałem trzepak, gdzie się z kolegami spotykaliśmy. To były piękne czasy. Bawiłem się w glinie, skakaliśmy byle gdzie się dało, wdrapywaliśmy gdzie się dało. Pracowałem na polu. Miałem bardzo dużo ruchu. I ten ruch jest wpojony człowiekowi, ponieważ tutaj nawet teraz zawsze coś jest do roboty. Zawsze gdzieś coś trzeba zrobić, czy przy domu, czy przy tym, kiedy nie ma nic, to człowiek zaczyna siedzieć i mówi, zaczyna mi się nudzić, coś bym gdzieś pomajsterkował. Dziś młodzież niestety, ale no powiesz mu, weź idź przykręć tam 2 deski, czy co, czy weź tam dotnij troszeczkę drzewa, czy coś tego. No on powie, ale ja nie wiem jak to zrobić. Czy powiesz mu, usmaż sobie jajko na śniadanie. Ale jak to zrobić? Dochodzi do tego nawet, że zapytasz skąd pochodzi mleko, to dostaniesz odpowiedź, no ze sklepu z kartonika. To są naprawdę bardzo ciekawe czasy, ponieważ to wszystko, co my ceniliśmy jako młodzi ludzie, to przepadło. Tego już bezpowrotnie nie ma. Kiedyś my spotykaliśmy się z kolegami, z koleżankami, żeśmy wychodzili na zewnątrz razem, żeśmy się wszyscy spotykali, coś żeśmy razem robili. Dziś spotykają się ludzie na telefonie przez jakieś tam różne komunikatory. No o, siema, co robisz? A no siedzę na kompie. A no ja też siedzę na kompie. I co, gramy coś? No tak mniej więcej wygląda dzisiejsza komunikacja młodzieży. Gdzie ja się musiałem ubrać, wziąć rower, zajechać w dane miejsce i później dopiero dalej żeśmy wszyscy razem ustalili, co robimy, gdzie jedziemy i tak dalej. Był ten ruch, czyli te kalorie, które przyjęliśmy za dużo, mogliśmy je przepalić. U dzisiejszej młodzieży to wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ kiedy oni przyjmą kalorie z jakichś słodyczy, z czegoś, to gdzie on ma to przepalić? No dobra, ten chopek tam na tym ekranie będzie biegać i będzie robić, ale ten, kto nim steruje, to dziecko, no to niestety, ale będzie tylko tak siedzieć i palcami będzie sobie tam machać po tym wszystkim i to jest cały jego ruch. To nie idzie w dobrą stronę, moi drodzy, to nie idzie w dobrą stronę. Ponieważ szukając teraz tych wszystkich przyczyn tego wszystkiego, to je znajdziemy bardzo szybko. I teraz dochodzi jeszcze jedna taka rzecz, która teraz zaczęła dochodzić jakieś tak ostatnie 3 lata, ale widzę, że to się bardzo mocno nasila. Złość na drugich ludzi, moi drodzy. Szczególnie ja to widzę w internecie. Czy to na moim kanale, czy na innych kanałach i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy sobie spojrzeć w komentarze i już to widać. Jeden na drugiego jest zły. Nie wiem o co. Nie wiem o co. Ale są ludzie źli. Którzy po prostu tego. Widać to w sklepach. Widać to na drodze. Gdzieś tam trąbi po kimś, czy coś tego. Wymijają jak szaleni. To wszystko widać wokół. Wystarczy tylko otworzyć swoje oczy i zacząć obserwować. Obserwuj, co się dzieje wokół ciebie. I to zauważysz, że coś się zmieniło. I to jest kolejny bardzo wielki problem, który za chwilę stworzy nam wiele nowych, różnych ciekawych przypadków, jakichś dziwnych dolegliwości. Wiecie dlaczego? Ponieważ to jest stres emocjonalny. Stres emocjonalny zaraz po jedzeniu stoi za tym. Za następną kategorią przeróżnych dziwnych dolegliwości. Ponieważ będąc w stresie, nie będziesz dobrze trawić, nie będziesz dobrze przyswajać, wszystko przez ciebie przelatuje i po prostu sam robisz sobie krzywdę, się stresując. I często obserwuje się 2 ludzi, którzy ze sobą żyją, mąż i żona, którzy po prostu żyją ze sobą jak pies z kotem, chociaż do końca tego nie mogę powiedzieć, bo moje psy z kotami żyją bardzo fajnie, ale to jest takie przysłowie, że jeden drugiemu robi na złość. I albo te związki się rozpadają, co bardzo często u nas jeszcze się tak nie dzieje, za to, że nasza kultura jest taka, albo co tam pomyślą inni, jak my się rozejdziemy, albo my mamy razem dzieci, no to no nie wypada się za bardzo tak rozejść. To kiedy ci 2 w końcu ze sobą nie usiądą i nie porozmawiają, to te emocje będą do takiego stopnia narastały, że w końcu prawdopodobnie u obydwu wystąpią jakieś
różne dziwne symptomy związane właśnie z tym stresem. Jeżeli ktoś będzie cały czas się na kogoś złościć, załóżmy, nie wiem, na jakiegoś sąsiada, że go tam codziennie widzi, że on sobie tam wyjeżdża, załóżmy, jakimś nowym autem, że ma fajny dom, a ten nie ma nic, no to kto będzie mieć problem? Ten, który ma wszystko i się super cieszy z tego, czy ten, który cały czas mu tego zazdrości i życzy mu jak najgorzej w tym wszystkim? No, odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. Ten, który się złości. Ponieważ w jego organizmie cały czas jest stres, w jego organizmie cały czas jest konflikt, w jego organizmie cały czas jest program uciekaj albo walcz. Starodawny program. A w tym programie nie możemy być cały czas. To jest program tylko na krótki moment, który nam ewolucja zaplanowała, że gdzieś tam chodziliśmy między trawami, nagle wyskoczył tygrys szablozębny i było ogień. Dawaj, w nogi. I przebiegłeś gdzieś kawałek i albo cię ten tygrys zjadł, albo gdzieś wdrapałeś się na drzewo, czy skoczyłeś do jakiejś jaskini i się skryłeś. I tu był koniec programu i wchodziłeś w fazę regeneracji. A dziś tej fazy regeneracji nie ma. Ty jesteś cały czas w tym modusie. I faza regeneracji odpowiedzialna jest za to, żeby zregenerować cały twój organizm po tym wysiłku, który podjąłeś, żeby uciec przed tym zagrożeniem. A dziś nie ma tej fazy regeneracji. Cały czas jesteś w tej fazie biegania, modusu, ucieczki, czy próbowania i tak dalej, i tak dalej. Cały czas w tym jesteś. Nie ma regeneracji. Kiedy nie ma regeneracji, nasz organizm się nie będzie odnawiać. Więc dochodzi nam kolejny bardzo poważny aspekt, który już jest widoczny, ale za chwilę będzie jeszcze bardziej widoczny. Przez tą właśnie złość jeden na drugiego. Oczywiście później dochodzi jeszcze ten drugi kompleks ludzi, którzy wpadają w depresję, bo ktoś tam po nich cały czas jedzie i tak dalej, czy ktoś tam cały czas na nich się wyżywa. To też jest bardzo niekorzystne i to ma jeszcze gorszy wpływ na nasz organizm. Patrzcie, ja na to zlewam, nie? Jak mnie tam ktoś, wiecie, jedzie, bo ty taki. Bardzo często argumenty jakieś wyssane z palca, czy nie wiadomo skąd w ogóle ludzie to biorą. Czy mi bardzo często jadą, ale ty tu siedzisz, tylko filmy robisz, nic nie robisz. Ja pracuję od dawna, ale ja się tym nie chwalę, bo po co mam się chwalić? Ja bym bez normalnej pracy nigdy w życiu bym się tutaj nie utrzymał. Bo to, co mam tutaj z tego YouTube'a, to muszę zapłacić ZUS, VAT, podatek i tak dalej i to nie ma nic z tego. Ja bardzo często jeszcze dokładam, ale nie o tym. Ponieważ ja to zlewam takie coś, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy biorą to do siebie. I później siedzą i przeżywają to wszystko. Ach, bo on mi takie coś powiedział. Jak on mógł takie coś mi powiedzieć? No dobrze, powiedział. Ale po co ty się teraz tym przejmujesz? Dlaczego ciebie to tak trafia? Olej to po prostu. Pamiętaj, że ten, który ci to powiedział, on ma krótką satysfakcję może tego, że ci to powiedział. Ale jego dalej te problemy będą go zżerać. Dalej będzie, nie wiem, czegoś ci będzie, załóżmy, zazdrościć i dlatego na to tak na ciebie najeżdża. I to go będzie zżerać od środka cały czas. I prędzej czy później to się zemści. Tym bardziej, że jeszcze wchodzi nam kolejne prawo tutaj, złożyczenie i tak dalej. To są już prawa uniwersalne, że ten, kto komuś źle życzy, to do niego to wraca. I to bardzo szybko wraca, szybciej niż kiedyś to wraca teraz. Więc prędzej czy później będzie również spotykać jakieś niefajne rzeczy, jakieś konsekwencje tego. Bardzo często można to obserwować u ludzi, którzy no bardzo są zawistni, że u nich zawsze coś się dzieje, a to im się zepsuje, a tu się coś stanie, a tam coś znowu padnie i tak dalej. Oni są zawsze w tym szarym dołku, oni z tego dołka nie potrafią wyjść. Bo ledwie co się troszeczkę do góry wygramolą, to znowu już swoją uwagę czepią, a patrz na nich tam znowu tego, i jadą tam z tym koksem, nie? No i co? I znowu narzeczeli, wraca im to z powrotem i znowu gruch coś im strzeli. No i znowu są w tym szarym dołku i znowu chwilę potrwa, zanim się stamtąd wykopią, no i znowu to samo. Jak te goryle w zonie, wiecie. Tylko takimi ludźmi nie ma się co przejmować. Oni sami sobie po prostu robią konsekwencje. My się skupmy po prostu na siebie. Pilnujmy, żebyśmy się nie stresowali. Pilnujmy, żebyśmy się dobrze wysypiali. Pilnujmy, żebyśmy dobrą wodę pili. Pilnujmy, żebyśmy dobrze jedli. Czytajcie składy. Przede wszystkim unikajcie cukru. Jak nie wiecie jak,
bo cukier się schował pod tyloma nazwami, że można się pogubić, to patrzcie sobie na tabelki, które tam są. I tu macie, w 100 gram tego produktu jest węglowodany tyle. I patrzcie tylko i to wyłącznie na te węglowodany. Nie teraz pod spodem, w tym cukry i jeszcze jest ich mniej, ale patrzcie na ogólną ilość węglowodanów. Jak macie produkt i macie, załóżmy na 100 gram, czyli w 100 gramach jest 50 gram węglowodanów, to wiecie, że połowa tego produktu to jest sam cukier. I obojętnie w jakiej formie on by nie był, to jest cukier. Bo tyle cukru, co mamy dzisiaj w jeden dzień, to tak gdzieś w czasach średniowiecznych, to było tyle cukru przyjęliśmy w całe nasze życie. To, co dzisiaj trzustka musi w jeden dzień przerobić. Zapiszcie sobie to na momencik w głowie. Bo nasz organizm jest złożony. To jest mocno złożony organizm biologiczny, sorki. Dlaczego? Ponieważ my nie jesteśmy silnikiem samochodowym, gdzie wystarczy wymienić olej i wlać nowy i wszystko jest super i cacy. My tak nie działamy. My jesteśmy bardzo złożonym systemem. I na to wszystko po prostu trzeba wiele aspektów popatrzeć. Nie tylko i wyłącznie jedzenie, ale tak jak mówię, również to psychologiczne tutaj, które no, mocno teraz nam daje popale. Za to, że po prostu jesteśmy jak gdyby takim też narodem troszeczkę walecznym, a że nie ma już tak jak kiedyś było, że można było jakieś wyzwania podejmować, nie wiem, gdzieś tam biegać po polach i tego, ludzie byli wypracowani po tym wszystkim, to już nie mieli siły na nic, byli wszyscy zgodni i poszli spać. Dziś nie mamy gdzie tej energii wygubić, to bardzo często próbujemy kozakować, jak to się mówi po internetach, czy kozakować z sąsiadami, czy nie wiadomo co jeszcze. I to się odbija też na nas. Lepiej, moi drodzy, idźcie sobie gdzieś już nawet i na tą siłownię się wyćwiczyć, czy na spacer, czy jakieś ćwiczenia. Wiele parków macie teraz takie urządzenia do ćwiczeń, bardzo ciekawe, różnego rodzaju. Idźcie tam, wyrzućcie ten nadmiar energii, poczujecie się lepiej. Wyjdzie wam to tylko i wyłącznie na zdrowie, zamiast się po prostu denerwować, spinać z kimś niepotrzebnie. Taki to oto mój przekaz. Co z tym zrobicie, to z tym zrobicie. To już wasza decyzja. Ja będę wdzięczny za jakiś komentarz tutaj pod tym filmem. Za palucha do góry, może też i na dół. To już zostawiam twojej opinii. Jak tu wolisz udzielić swój werdykt pod tym filmem. Na koniec, na Mikołaja, jeszcze wam tylko króciutko przekażę, że jeszcze jest parę dni w tym sklepie, gdzie możecie sobie zakupić zestawy, na przykład tych absorberów, gdzie kupujecie dwa małe, to normalnie dostawaliście tego białego. Teraz jeszcze na parę dni, jeszcze dalej ta promocja jest taka mikołajkowa, że zamiast tego białego dostajecie ten złoty absorber. Przy 3 małych dostajecie już 2 złote takie absorbery, a przy 5 małych dostajecie już aż 3 takie duże złote, tylko w uwagach do zamówienia musicie sobie wpisać złoty, po to, żebyście nie dostali tego, tylko żeby wam wymienili na to. To jest taka promocja mikołajkowa tutaj teraz, która dalej trwa. Także jak ktoś wahał się z tym, czy zakupić, czy nie zakupić, to teraz jest dobry moment na to, bo te złote są o 600 zł droższe od tych, a dostajecie tutaj całkowicie za nic, za to, że jesteście naszymi widzami. Także zamiast białego macie od razu te złote tutaj do tego dodane. Także to jest fajna promocja. Jeszcze tutaj taka mikołajkowa, która jeszcze będzie przedłużona na parę dni, także warto z niej skorzystać. Linki do zestawów macie w opisie tego filmu. Przy okazji wpiszcie sobie też konkurs z szamanem, bo to już ostatnie dni konkursu, gdzie można wygrać bon na 15 000 złotych. Także wpiszcie sobie konkurs z szamanem i koniecznie do 24 grudnia musicie nam zostawić tutaj komentarz na temat danego produktu, jakąś fajną historię, cokolwiek wam przyjdzie fajnego do głowy, może być zabawna, a my będziemy już 24 grudnia wybierać kogoś, kto dostanie bon na 15 000 złotych do tego sklepu. To było na tyle i ja wam życzę miłych Mikołajek, trzymajcie się, hej!